Jeśli chodzi o bazylikę, to jest ona zwana Bazyliką Grobu Świętego, ale zwana jest też, moi drodzy, Świętym Zmartwychwstaniem. Jest to najważniejsza świątynia chrześcijańska. Jesteśmy w ogóle, teraz mi się przypomniało, że właśnie jesteśmy w dzielnicy chrześcijańskiej na Starym Mieście. I tutaj najprawdopodobniej była tak zwana domniemana męka ukrzyżowania i złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa. Właśnie tam na tej skalce, co ten tłum ludzi się tam przebijał. Tutaj mamy jakiś, nie wiem, ołtarz, nie ołtarz. Wrzucają z modlitwami śmieci. Co więcej, moi drodzy, ona w ogóle została wybudowana, znaczy ona, nawet nie ona, tylko pierwsza bazylika została wybudowana w IV wieku, czyli 400 lat po Chrystusie. Skąd oni mogli wiedzieć, gdzie 400 lat wcześniej sobie Chrystus leżał i zmartwychwstawał? I była zbudowana z polecenia cesarza Konstantyna. Była 3-krotnie większa od tej budowli, tam na dół zaraz zejdziemy. Była 3-krotnie większa od tej budowli, która jest teraz. No ale cóż. Co jeszcze można tutaj o niej opowiedzieć? Słuchajcie. Ta budowla zbudowana przez Konstantyna została zniszczona przez Persów, którymi dowodził, o ile mnie pamięć nie myli, Chosroes II Parwis, który w 614 roku zdobył Jerozolimę. Później za panowania Herakliusza zrobiono tutaj sanktuarium w mniejszych już rozmiarach, które odbudował późniejszy patriarcha Modyst. No i bazylika została doszczętnie zniszczona w 1009 roku na polecenie kalifa al-Hakima. No a w 1099 zdobyli ją krzyżowcy, jak zdobywali Jerozolimę, i wznieśli tutaj nową świątynię. Można w zasadzie powiedzieć, że na przestrzeni wieków to sanktuarium było wielokrotnie przebudowywane, nękane przez pożary itd., itd., itd. A za czym kolejka ta stoi? Dobra, wiecie co? Nie chcę wiedzieć, za czym oni stoją. Znaczy pewnie stoją tam za czymś, co jest, wiecie, ważne z punktu widzenia religii, tak? Natomiast dla mnie, ja tam wierzący nie jestem, więc dla mnie to nie ma znaczenia, co tam jest. Można przez okno sobie zobaczyć, co tam jest. Wchodzą, stoją. Czy pewnie to jest ta najważniejsza część bazyliki, czyli pewnie ten kamień, na którym był Chrystus. Dobra, ja idę, słuchajcie, na górę, jak jest otwarte. A jak nie jest otwarte, a nie jest zamknięte, dobra. Ale jeszcze i tak miałem iść na górę i na dół. To było daleko, to na dół lepiej będzie z drugiej strony. Na dół pójdziemy sobie, skąd ja przyszedłem. Kurde. Ej, znowu to w kościele się zgubić bez jaj. Ale wielki jest ten kościół, ta bazylika. Jest naprawdę, powiem wam, ogromny. Tu jeszcze jakieś rozgałęzienie. Tu jeszcze coś na górę. Tu nic nie ma. Ach, właśnie, najważniejsze rzeczy nie powiedziałem jeszcze.
No właśnie. A mianowicie, skąd ja przyszedłem? Chyba stąd, tak. Nie powiedziałem wam, że ta bazylika, moi drodzy, ona nie jest wyłączną własnością Kościoła chrześcijańskiego. Ona pozostaje to można tak nazwać w zasadzie, że kurwa, przepraszam, może nie powinienem przeklinać w takim miejscu. Ona pozostaje a to co? A, łazienki, no proszę. Ona pozostaje, moi drodzy, jak to nazwać? W współposiadaniu, może tak, kilku wyznań, a mianowicie, ale wysoko, a mianowicie mają tutaj swoje siedziby przedstawiciele, moi drodzy, 3 kościołów. To znaczy greckiego prawosławnego patriarchatu Jerozolimy, to jest pierwszy. Drugi to jest apostolski kościół ormiański. I trzeci to jest zakon braci mniejszych, czyli franciszkanów. O, jest to zejście na dół. I teraz tak. Mogą, słuchajcie, oni pełnić tutaj na zmianę funkcje liturgiczne w tym całym sanktuarium, ale w największe święta przestrzeń bazyliki jest udostępniana jeszcze dla kościoła, moi drodzy, syryjskiego, ortodoksyjnego syryjskiego i etiopskiego. O, chyba o wilku mowa. No ale ten ortodoksyjny koptyjski ma tylko kilka pomieszczeń, dość małych I ciekawe jest to, moi drodzy, że wiecie, ja się czasem tak będę zawieszał, bo ja też chcę sobie sam pooglądać, a nie później z filmów. Że relacje pomiędzy tymi kościołami sięgają jeszcze czasów, moi drodzy, Imperium Osmańskiego i trzymania się tak zwanej zasady statusu quo. Czyli tak jak było, tak jest. Niczego nie zmieniamy. Nic specjalnego. Dobra, ale to jeszcze ma swoją część na górze, z tego co pamiętam. Więc za chwilę pójdziemy, zobaczymy, jak to wygląda na górze. Chyba że będzie jakaś straszna kolejka, to nie będziemy czekać. Nie chce mi się, ja się nachodziłem, nie chcę się zgubić. Ale wielkie to jest naprawdę, powiem wam, no robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. W różnych kościołach byłem, ale takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Jezu, patrzcie jeszcze tam. Tam w górę, tam w dół i jeszcze podziemia. Nie no, wiecie co, gdzie? Excuse me? Excuse me? Excuse me, please don't stop here, come on. Go close the exit here, please. Zobacz, this is exit. A, jest exit, okej. Aha, dobra, jest zamknięty. Nie wiem. Ach, no tak. Która jest godzina? 14. Dobra, spadamy. Dlatego, że, moi drodzy, excuse me? Dlatego, że ten kościół nie jest czynny we wszystkich godzinach. I o 14 go mogą zamykać. I dlatego powiedział, że już górę zamykają, że exit kazał tym ludziom się zabierać. Moi mili, jesteśmy jeszcze raz
w tym kościele, z którego ostatnio mnie wyrzucono, czyli miejsce, gdzie był grób Jezusa, gdzie była Golgota. I tutaj jest to miejsce. Ludzie podchodzą, klękają, modlą się. Tam widzimy w tle ukrzyżowanego Chrystusa. I tutaj z lewej strony, z prawej strony, jak się podejdzie, no to jest kolejka. Można sobie podejść, zobaczyć, jak to wygląda. Wchodzi się pod taki daszek, można uklęknąć, chwilę się pomodlić i no i co? No i nie za długo, bo za chwilę następni chcą wejść, tak? Jedna osoba po drugiej, jedna po drugiej, jedna po drugiej. Tak to wygląda, malowidła na suficie. Ogromny kościół. 3 różne wyznania w jednym miejscu. Nie wiem, czy tam jeszcze wyżej będzie się dało wejść, bo ostatnio mnie już tutaj cofnęli. No i rzecz jasna, świeczki z intencjami. Można zapalić. Nie wiem, czy one są co łaska, czy jak. Zaraz zobaczymy, są co łaska. W Boga co prawda nie wierzę, ale jak się uda, a może się nie uda, to czemuż by nie spróbować. A ja swoją intencję też mam, żebym znalazł dobrą i wierną żonę. I piękną. I żebym nie za długo musiał na nią czekać. Może się uda. Ale schodź, poczekamy. To jest tak, tam gdzie złożony był Jezus Chrystus. No weź. Z tego miejsca idę. No tak naprawdę wyżej nie widzę, żeby byli ludzie, są już tylko gołębie. Więc już, no cóż, no zobaczyliście, jak wygląda to ostatnie miejsce, tak? No bo tutaj była Golgota, a tutaj miejsce, gdzie został złożony. Oczywiście prawie pewne, że na pewno nie jest to ten kamień, ale ludzie tu tysiącami przychodzą, macają, całują to, przenoszą zarazki, no ale wierzą, że nie wiem, no Jezus nic, o właśnie, nie mówił o całowaniu kamieni. Co więcej, mówił, aby nie stawiać żadnych pomników, rzeźb i tym podobnych, ale Kościół katolicki pomija pierwsze przykazanie wymienione w Księdze Wyjścia i chyba jeszcze raz w Księdze Powtórzonego Prawa, że nie uczynisz ani jednej rzeźby, ani pomnika, ani tego, co lata na ziemi, ani żyje w wodzie, ani na niebie. Tak parafrazując, także a ludzie się modlą, całują, kłaniają. Są wolnymi ludźmi, więc mają prawo. I teraz tak, tu mieliśmy Golgotę, na górze po prawej, tutaj kamień złożenia, czyli ten, co przed chwilą go widzieliście, jest za nami, a tam miejsce, gdzie zostało przeniesione ciało. Także moi drodzy, no chyba drugi raz. No nie ma sensu, żebym was oprowadzał po tym kościele. Wolę trochę zdjęć porobić. Trzymajcie się.
But he is sent us her days, so of course, in the over the side. Czyli dano nam Drogę krzyżową.